Dzień dobry, serdecznie witam. Dzisiaj mam nietypową rzecz, czy typową, ale dużą, ciężką, dlatego na podłodze będę pudełko otwierał i powiem Wam od razu, w środku jest czołg. Urządzenie, które ma gąsienicę. Jest to coś, co naprawdę bardzo Was zaciekawi. Niesamowita rzecz, nietypowa, bardzo przydatna i do profesjonalnych zastosowań. Lajmo. Link macie w opisie, jakbyście chcieli zobaczyć dokładnie i cenę, i jak to pokazali inni. Ja teraz Wam to pokażę, zaprezentuję i zobaczycie razem ze mną, jak to wygląda. Instrukcja obsługi. Antenę możemy zainstalować albo na budynku w ten sposób, albo możemy zainstalować ją poprzez taki maszt. Dużo przewodu zasilającego, dość grubego i ciężkiego. Cienki przewód, on prawdopodobnie jest do anteny, do tego RTK. Podobna ilość przewodu takiego samego jak RTK. Kołki mocujące, 4 kołki to wkręcamy w ziemię. I instrukcja obsługi. Zobaczcie, tu już ten czołg widzicie na ekranie. Bardzo obszerna, bardzo gruba. Chyba najgrubsza instrukcja, jaką dostałem dotychczas w produktach. Solidna baza ładująca. To jest robot służący do koszenia trawy. W ciężkim terenie, wysoka trawa, trudne przedmioty na ziemi, jak gałęzie. Zobaczcie, jaką ma solidną baterię. Jak się ją wyciąga, to jest jakiś guzik. Zobaczcie, to jest bateria. Ogromny kawałek baterii. Jest włączone. Jakiś ma włącznik? Chyba nie. Bateria została włożona. Przykrywka zamknięta. Solidne urządzenie. Będę chciał podnieść i pokazać Wam tutaj ten system tnący. On ma regulację wysokości cięcia. No to widać, że jest w ten sposób robione. Możemy na różne wysokości ciąć. Kółka w osi jakby podstawowej, ale też obracają się tutaj na boki. I 2 pełne ostrza. Pełne to, czyli nie żyletkowe, tylko pełne ostrza, wysokoobrotowe. One powodują, że powstaje wir powietrza, który trawę podnosi do góry, wyciąga. Czyli trawa położona, jak to trawa na ziemi, jest podnoszona do góry, te źdźbła są podnoszone do góry i to powoduje, że ostrza je przycinają. Nie jest tak, że trawa jest przygniatana, zostawiana. Bardzo fajna rzecz, fajny patent, dzięki 2 ostrzom, które się kręcą dużą prędkością. Dzięki gąsienicom jest w stanie wdrapać się aż na górki o nachyleniu 100%, czyli 45 stopni. Dobra przyczepność, duża prędkość. Uruchamiamy wszystko, to nam zajmie dosłownie 10 minut i zobaczymy pierwsze koszenie, jak to wygląda. Kosiarka ustawiona. Bardzo ważne, bardzo długi przewód jest zasilający, także można ją postawić daleko od prądu. I mamy też bardzo długi przewód zasilający do anteny RTK. Tu mamy Wi-Fi. O, tak to wygląda. I możemy też nie zasilać anteny RTK ze stacji, ale dostaliśmy oddzielny zasilacz, może być bliżej budynku, w innym miejscu. Ja mam takie miejsce, że mam tutaj prąd i było mi łatwiej. Teraz tylko zostało mi przykryć tą bazę tutaj do trawnika, do ziemi.
ale na początek opuszcza. Co pewnie poziom gleby zbadał, jaki jest, poziom ziemi, i teraz będzie się podnosił na te 10 cm. Wyrównał ostrza. Słychać, jak ostrza pracują w kosiarce. Nie jest to duży hałas, ale też nie jest taka cichutka jak te zwykłe kosiarki. No a tutaj dwa ostrza tradycyjne, które mają kosić. Matko Boska. Zobaczcie, co ona wyprawia. Kolejna próba. No nie, popatrzcie to. Niesamowite. No ten rów tutaj jest ekstremalnie zasypany liśćmi i chyba pierwszy raz kosiarka się zaryła. To jest głęboki rów. Aha. Poradziła sobie. Nie wiem, co ona... Czy chce wyjść tyłem, czy przodem. Może ubija go nawet. I będzie kontynuować jazdę. Na gąsienice naprawdę mocno wspomagają. Po 3 dniach koszenia taka jest różnica. No widzicie, kosiareczka sobie ładnie poradziła. Zresztą widać, jaki jest kontrast między obszarem tym testowym, który podjąłem się kosić na początek w ramach tego szybkiego testu, a tą częścią, gdzie ona jeszcze nie wjeżdżała. Także cały teren jest bardzo, bardzo ładnie wykoszony. Myślę, że za miesiąc pokażę Wam różnicę, jak ten trawnik odżyje. On teraz jest zachwaszczony, bardzo zachwaszczony, no bo to jest łąka. Ale zobaczycie sami, mam nadzieję, że tak się stanie, że po miesiącu dbania o niego, on się zrobi naprawdę bardzo ładny, elegancki trawniczek, którym można się będzie chwalić.